Walentynki kojarzą się z romantycznością, ale w jednym z warszawskich klubów tego dnia dominuje hałas, pot i krzyk. Zamiast miłosnych wyznań słyszymy przester, gniew i teksty o świecie, które nie dają młodym ludziom żadnych odpowiedzi. Punk nigdy nie miał być ładny ani wygodny. Od zawsze był językiem sprzeciwu, frustracji i potrzeby wyrzucenia z siebie emocji. Dziś, w rzeczywistości kryzysów, niepewności i ciągłej presji, ten język wraca ze zdwojoną siłą. Jesteśmy w klubie Chmury, gdzie wrocławski zespół Generacja Destrukcji gra koncept promujący swój debiutancki album. Chcemy sprawdzić, czym jest współczesny punk w Polsce i dlaczego dla wielu młodych osób to wciąż jedna z najuczciwszych form mówienia o świecie. Sąsiedzi nas nienawidzą, rodzice są załamani. We wszystkim starym trendom idziemy za ideami. Jako tako ta płyta nie ma większego zarysu, to jest po prostu zbiór pracy w ciągu ostatnich 2 lat. To jest po prostu przedstawienie tego, czym jest cała ta generacja destrukcji. Trochę to, w jaką stronę zmierza świat, trochę to, jak to wygląda wszystko, jak patrzę na to, co się dzieje w Stanach, te wszystkie po prostu chujowe rzeczy, to gdzieś budzi po prostu taką złość straszną. Dlatego też robimy muzykę, żeby to trochę wyciągnąć z siebie, że tak powiem, i powiedzieć, jakie my mamy zdanie na ten temat i że my się na takie rzeczy nie godzimy po prostu. Bardzo przypominają mi różne rzeczy, które ja myślałem, mówiłem i o których śpiewałem 10 lat temu. Jesteśmy blisko tego czasu, kiedy ja sam grałem zaangażowany punk rock i nie wiem, przenosi mnie to w te czasy takiego faktycznie buntu, którego nie byłem w stanie znieść, nie musiałem go z siebie wyrzucić. Teraz wiadomo, jak dorosły, smutny człowiek tłumie to i jest to tylko dla mnie. Konsumuj, wydawaj, zbędnych pytań nie zadawaj. DIY to jest skrót od Do It Yourself, czyli zrób to samemu. I czym jest? Mam wrażenie takim trochę stylem życia, mam wrażenie, taką, nie powiedziałbym ideologią, ale takim zamysłem, ruchem. I no, polega na tym, że rzeczy, które można zrobić samemu, to żeby to robić samemu, na przykład dajmy na to w kontekście tutaj na przykład zespołu, żeby ogarniać wszystko po prostu, na przykład bukowanie trasy samemu. Nie pod samym aspektem właśnie muzycznym, ale właśnie takim typowo życiowym. Wszystko, co możemy zrobić samemu, żeby po prostu robić samemu. Jest też takim po prostu sprzeciwianiem się takiego overkonsumpcjonizmu i takiego, nie wiem, fast fashion, ogólnie rzeczy robionych masowo. Jeśli możemy coś robić po prostu samemu, robimy to samemu, staramy się nauczyć nowych rzeczy, żeby dużo wiedzieć, dużo potrafić po prostu, żeby nie polegać na właśnie innych czasami też. Finał naszej trasy rozpoczyna zespół Pierwszeństwo na czele z Młodym Frankiem. Zróbcie kurwa no i nie działa. Zróbcie hałas, zaczynamy! Czy nie zarabiamy na tym? No, do naszych kieszeni prywatnych to jeszcze nie idzie, Tak. ale zespół sam w sobie jest w stanie zafundować paliwo, jakieś wyżywienie. Nigdy w życiu nie myśleliśmy o tym, że gdyby ktoś zaproponowałby nam pieniądze, żeby się sprzedać, żeby to była jakakolwiek opcja, bo jednak punk jest taką muzyką, która ma być właśnie wolnościowa, ma być otwarta i nie może być blokowana przez pieniądze i przez po prostu jakieś większe wytwórnie. Ma być prawdziwa przede wszystkim, a jeśli się sprzedaje jakiejś dużej wytwórni, no nie da się być prawdziwym, bo masz już blokadę, masz kogoś nad sobą, kto powie ci, co masz robić i czego masz nie robić. Małe kluby to jest po prostu miejsce, gdzie bardzo wiele zespołów może pokazać się po raz pierwszy. To są miejsca, które często nie biorą dużo pieniędzy za wynajem albo na przykład robią to za darmo. I to jest miejsce, w którym młode zespoły mogą po prostu rozpocząć swoją, że tak powiem, przygodę i znaleźć swój fanbase tak zwany, ludzi, którzy ich będą słuchać. Zwłaszcza Tak. skłoty. Tak, zwłaszcza skłoty, jakby widać to właśnie wtedy, że to jest tak naprawdę taka jedna duża rodzina, że nie ma tam też żadnej hierarchii, że możemy zgadać z wszystkimi na swobodnie, że możemy pokazać się ze swojej po prostu najlepszej strony też, więc wydaje mi się, że małe kluby są tak samo potrzebne jak małe zespoły właśnie dla rozwoju, dla pokazania tych nowych zespołów, nowych młodych zespołów, no i właśnie tworzenia takich
małych miejsc dla ludzi, żeby mieć faktycznie swoje miejsca, bo młodzi ludzie mają coraz mniej po prostu miejsc, do których przychodzą akurat właśnie często dla komfortu. Kiedyś to było bardziej zauważalne, że ludzie przychodzili do jakichś różnych kawiarni, na spotkania. Teraz jest tego coraz mniej i wydaje mi się, że takie kluby też mogą być takimi miejscami dla bardzo dużej ilości osób. Bardzo lubię zespół Generacja Destrukcji. Są to moi kumple. Graliśmy już razem wcześniej koncerty. Pomagałem im z paroma rzeczami, jak się organizuje trasę na przykład. No i myślę, że warto po prostu wspierać tą młodą scenę, której sam jestem też częścią po prostu. To jest jakaś forma ucieczki i protestu jednocześnie, no bo to jest, te teksty są protestem przeciwko różnym rzeczom, które nam nie pasują, ale jednocześnie to jest ucieczka, bo kiedy idziemy na taki koncert, powiedzmy, no to uciekamy w miejsce, gdzie wszyscy podzielają to samo zdanie, nie? Idziemy tutaj i każdy się będzie z tym utożsamiał, więc to jednocześnie protest i ucieczka moim zdaniem. Nie ma lepszego czasu niż robienie takich rzeczy, jak jest się młodym. No wiadomo, mamy wtedy najmniej pieniędzy, ale mamy wtedy też najwięcej energii i mimo wszystko, jeżeli chcesz, to w jakiś sposób można na przekór losowi to zrobić. Nie jest to łatwe, ale tą ciężką pracą i zaangażowaniem w ten zespół naprawdę da się to zrobić. Jest bardzo dużo młodych osób właśnie w tej scenie. Pamiętam, że jak ja w niej zaczynałam, to właśnie akurat we Wrocławiu, bo nie za bardzo nie wyjeżdżałam za Wrocław, nie było tam praktycznie w ogóle młodych ludzi. Można było zobaczyć no tak jedną, dwie maks osoby młodsze. A teraz jest tego naprawdę dużo. Jest dużo nowych zespołów, dużo nowych młodych zespołów, które coraz szybciej, coraz bardziej się rozrastają. Uważam, że ta scena na pewno odżywa w jakiś sposób. Myślę, że jest trochę znudzenie tym, jak wygląda teraz muzyka popularna. Myślę, że hip-hop, który przez ostatnie 20 lat dominował tą muzykę, wiadomo, mówimy poza popem, bo pop zawsze jest tam gdzieś na pierwszym miejscu, ale myślę, że w hip-hopie jest trochę zastój i ludzie młodzi zaczynają szukać czegoś głębszego, bo to, co było 20 lat temu, na przykład Paktofonika czy inni artyści, którzy byli bardziej głębsi, odeszli na bok. Teraz no, to jest typowy przypadek, że jest jakaś subkultura, która wywodzi się z biedy, z nędzy, tworzy własną muzykę, to się staje popularne, zauważają w tym pieniądze i duży biznes to zabiera i sprawia, że jest bezduszne. Więc w jakiś sposób role się odwróciły i teraz te małe zespoły wracają. My się na pewno cieszymy, że w tak młodym wieku możemy to robić, jednak żaden z nas jeszcze nie skończył szkoły średniej. Tutaj nasza trójka w tym roku dopiero maturę pisze, więc jest to bardzo fajne. A jeżeli chodzi o publikę, to też coraz młodsi ludzie przychodzą. Jak pamiętam, jak przychodziliśmy jeszcze 2 lata temu, to takich osób poniżej 15 roku życia było może parę, a ostatnio jak graliśmy release party we Wrocławiu, to mieliśmy zalew wiadomości typu hej, mam 12-13 lat, czy mogę przyjść, czy ten. I zaczęliśmy wtedy łapać za głowę, bo kurczę, teraz organizujemy koncerty i musimy myśleć o tym, że tam będą takie dzieciaki. Ale i tak fajnie, że mogą przyjść i mogą zobaczyć młode zespoły, a nie spożywają tej muzyki, która powstała już dawno temu i jest dalej fajna, ale nie jest tak bliska im jak to, co powstaje teraz. Gdzie pomocna dłoń, a tego odmieńca z maczetami goń.